Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. W jednej z takich ciekawych dyskusji, w których brałem udział już trochę odcinków temu, padło pytanie a propos moich ulubionych olejów roślinnych. I tam mówiłem, że na pewno na pierwszym miejscu, i uważam, że to jest bezapelacyjne na ten moment, znajduje się olej z czarnuszki. Nie trzeba się dopraszać o ten temat, on będzie omówiony już w następnym miesiącu dosyć szczegółowo. Natomiast w zależności od tego, jak chcielibyśmy układać tą klasyfikację, oliwa z oliwek znajduje się albo na drugim, albo na trzecim miejscu. I nie bez powodu. Ja oczywiście już nagrywałem dwa takie dosyć duże odcinki na temat oliwy z oliwek. W tym pokazywałem na przykład, jak stosowanie oliwy z oliwek, ale takiej EVO, czyli ten Extra Virgin Olive Oil, jest w stanie cofać m.in. sztywnienie tętnic. Z kolei w ostatnim odcinku na ten temat pokazywałem, że mamy takie zatwierdzone użycie przez Unię Europejską tych oliw z oliwek EVO, które tyczy się ochrony przed stresem oksydacyjnym lipoproteinym, m.in. LDL, czy mówiąc ogólnie lipoprotein. Innymi słowy, oliwa z oliwek ma szczególne zastosowanie, jeśli chodzi o zdrowie układu sercowo-naczyniowego, bo jest w stanie przeciwdziałać różnego rodzaju procesom miażdżycowym poprzez różne mechanizmy. Jest to olbrzymia wartość sama w sobie. Natomiast dzisiaj chciałbym poniekąd skończyć taką moją trylogię o oliwie z oliwek, zanim ruszę do kolejnych olejów, nazwijmy to, i pokazać, jakie inne właściwości, a konkretnie przeciwzapalne, może mieć taka oliwa z oliwek. A konkretnie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach i swoją drogą sposobie, w jaki naukowiec pewien zapoczątkował te badania, które zaczęły porównywać jeden ze składników aktywnych, który znajduje się w oliwie z oliwek, do ibuprofenu. Oraz oczywiście, jak zawsze, co mówią badania na ludziach, jeśli chodzi o zastosowanie oliwy z oliwek, jeśli chodzi o łagodzenie stanów zapalnych, ale nie tylko, jak zobaczycie, również między innymi, jak wpływają na agregację płytek krwi. A teraz chwila przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest ponownie firma Numa. Jeśli masz już jakąś oliwę z oliwek, która jest u Ciebie sprawdzona, to fantastycznie. Natomiast jeśli chciałbyś cieszyć się potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi, które oferuje spożywanie regularne oliwy, to serdecznie polecam właśnie oliwę Numa. Bo dla mnie to jest absolutnie wyjątkowa oliwa na rynku. Przede wszystkim jest to wysoko polifenolowa oliwa z oliwek typu właśnie Extra Virgin Olive Oil. Zwyczajnie, aby być klasyfikowanym jako oliwa wysokopolifenolowa, wystarczy mieć około 250 mg polifenoli na 1 kg produktu. Więc w zależności od partii oliwa Numa będzie miała 600 czy 700 mg polifenoli na 1 kg, więc nawet 3 razy więcej. Druga rzecz to jest absolutna wyjątkowość i jest to jedyna firma na rynku, którą kojarzę, która to robi. Badana jest absolutnie każda partia oliwy. Każda partia oliwy, która trafia po prostu do sklepu, jest wyjątkowa i jest badana. Jak jest szczegółowo badana? Generalnie Unia Europejska będzie wymagała badania średnio 8 parametrów dla oliwy z oliwek. Więc samodzielnie firma Numa bada 40 ponad parametrów każdej partii oliwy. Jeśli wejdziesz sobie na stronę firmy Numa, będziesz mógł znaleźć numer partii i badania dotyczące dokładnie tej partii, którą będziesz mógł odnaleźć sobie na butelce, którą kupiłeś. Badania są wykonywane przez jedno z niewielu laboratoriów akredytowanych w całej Europie, które nazywa się InLab. Innymi słowy, podsumowując, masz gwarancję, że oliwa, która po prostu do Ciebie trafi, jest najwyższej możliwej jakości i jest niesamowicie świeża, bo to też można sprawdzić po prostu po parametrach danej partii. No i najważniejsze, jest po prostu najzwyczajniej w świecie pyszna. Mam nadzieję, że osoby, które już spróbowały tej oliwy, są w stanie podzielić się również swoimi doświadczeniami na ten temat. Ja serdecznie polecam ze swojej strony, tak jak mówiłem, jeśli nie masz sprawdzonej oliwy albo chcesz znaleźć alternatywę, z kodem Bartosz jest 20 zł zamówienie na każdą butelkę. I pierwszą dostawę, i wszystkie kolejne. Ja serdecznie polecam ze swojej strony, a my lecimy dalej. Tą tajemniczą substancją, która ma właściwości podobne, a tak naprawdę w zależności od tego, jak chcemy na to spojrzeć, nawet lepsze poniekąd od ibuprofenu, jest oleokantal. I historia w ogóle, jak zapoczątkowano badanie nad oleokantalem i porównaniem tej substancji do ibuprofenu, jest fascynująca i rozpoczęła się w roku 1999. Bo właśnie w tym roku naukowiec, który nazywa się Gary Beecham, pojechał na Kongres Biologii Molekularnej do jednej z sycylijskich miejscowości. I tam podczas przerw w różnego rodzaju wykładach
pojechał na degustację oliwy z oliwek, właśnie takiej extra virgin olive oil, która, jak pewnie wielu z Was wie, ma dosyć mocny posmak, dosyć potrafi palić w gardło. I podczas jednej z takich właśnie degustacji poczuł to charakterystyczne palenie, pieczenie z tyłu gardła i wtedy w głowie pojawiła mu się myśl. Czy to nie jest uczucie bardzo podobne do spożywania roztworu ibuprofenu? Myśl ta mogła uderzyć prawdopodobnie tylko jego i ogólnie niewielką ilość ludzi na świecie, ponieważ nikt nie degustuje roztworów ibuprofenu. Natomiast on miał właśnie takie doświadczenie, konsumował już wcześniej takie roztwory w swoim laboratorium i stwierdził, że to jest niesamowicie podobne odczucie. Czy może być tutaj jakieś powiązanie? Swoją drogą, ja absolutnie uwielbiam tą historię i zakochałem się w niej, odkąd pierwszy raz ją usłyszałem, bo to mi niesamowicie przypomina myśl, którą kiedyś przeczytałem, że mózg musi być gotowy na różnego rodzaju przypadkowe powiązania i odkrycia. To znaczy, musimy mieć często jakąś bazę wiedzy, coś, co sprawi, że dane powiązanie będzie miało poniekąd sens, będzie namiastką do różnego rodzaju właśnie procesów myślowych, dodatkowych, czy też właśnie w tym przypadku eksperymentów. Jestem więcej niż pewien, że zdarzyło się to oczywiście między innymi jego kolegom z tego kongresu, ale nikt nie miał, że tak powiem, takiej bazy, żeby dokonać tego skoku logicznego, że może być powiązanie między oleokantalem i ibuprofenem. A jak zobaczycie, jak najbardziej było. Trzeba jednak podkreślić, że nie spieszyło mu się, bo zajęło mu 6 lat od tego wydarzenia w 1999 roku, aby opublikować pierwszą pracę właśnie porównującą aktywność potencjalną oliwy z oliwek, takiej extra virgin olive oil, do ibuprofenu. W tej pracy między innymi poruszał kwestię tego, dlaczego mamy takie doznania smakowe i konsumując ibuprofen i konsumując oliwę z oliwek. Stwierdził, że za to będą odpowiedzialne receptory TRPA1. I są to receptory jonotropowe, które znajdują się właśnie między innymi w gardle, które będą reagować na różnego rodzaju takie bodźce nerwowe, które są drażniące, mogą być powiązane z bólem. Jego badania właśnie pokazały, że konkretną substancją aktywną w oliwie z oliwek, która daje te doznania, takie pieczenia, jest właśnie oleokantal. Tutaj mamy taką, bym powiedział, wiadomość bardzo praktyczną czy ciekawostkę, bo właśnie intensywność tego pieczenia może potencjalnie świadczyć o ilości oleokantalu w takiej oliwie z oliwek i tym samym o właściwościach przeciwzapalnych, ale tak jak mówiłem, nie tylko. Inne właściwości oczywiście omówię w dalszej części odcinka. Trzeba jednak podkreślić, że w idealnym świecie to pieczenie zawsze by o tym świadczyło, natomiast zważywszy na to, jak szeroko rozpowszechnione są fałszerstwa, jeśli chodzi o oliwę z oliwek, to już daje się słyszeć o tym, że niektóre organizacje przestępcze są w stanie na różnego rodzaju inne sposoby markować to pieczenie poprzez dodawanie różnego rodzaju innych substancji. Więc no cóż, samo pieczenie niestety nie może być już na ten moment jedyną wytyczną a propos tego, czy mamy tam wystarczająco dużo tego oleokantalu, który będzie zapewniać m.in. te właściwości przeciwzapalne. Zanim przejdę dalej, musimy sobie jak zawsze stworzyć pewną bazę merytoryczną. Będziemy mówić o ibuprofenie, czyli będziemy mówić innymi słowy o substancji, która będzie należała do grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych. Najpopularniejsza, absolutnie najpopularniejsza grupa leków przeciwbólowych, bo możemy ją dostać tak naprawdę na absolutnie każdej stacji benzynowej choćby. Tu już pomijam oczywiście apteki i różnego rodzaju sklepiki. NLPZ, czyli te niesterydowe leki przeciwzapalne, dzielą się na wiele grup. Mamy oczywiście takie mocniejsze działa jak choćby ketonal, czyli ketoprofen. Mamy właśnie klasyki takie jak ibuprofen. Natomiast jeśli chodzi o mechanizm działania, to w zależności oczywiście od substancji aktywnej, którą będziemy omawiać, będą one działać w ten sposób, że będą one blokować enzymy o nazwie COX-1 albo COX-2. Tak jak mówię, mogą blokować jednocześnie, mogą blokować bardziej jeden, bardziej drugi, albo tylko jeden i tylko drugi. To jest oczywiście temat na osobny odcinek. Natomiast co dokładnie robią te enzymy? COX-1 jest enzymem tak zwanym konstytutywnym, to znaczy on generalnie będzie cały czas gdzieś tam w tle działać i robić swoje.
A co konkretnie robi? Będzie m.in. odpowiadał za, i to powinniście wszyscy kojarzyć, czy przynajmniej mam nadzieję większość z Was, będzie odpowiadał za produkcję śluzu w żołądku, ale nie tylko w żołądku, również m.in. w jelitach. Właśnie dlatego osoby, które biorą bardzo długi czas niesterydowe leki przeciwzapalne, może dochodzić u takich osób do podrażnienia żołądka, nawet choroby wrzodowej żołądka, bo ta nasza warstwa ochronna śluz nie jest produkowana w wystarczającej ilości. Drugie takie działanie to jest m.in. gwarantowanie prawidłowego przepływu krwi przez nerki. Trzecia z takich, bym powiedział, ciekawszych to jest produkcja tromboksanu, a więc substancji, która będzie gwarantować odpowiednie krzepnięcie krwi. COX-2 z kolei będzie takim enzymem indukowalnym. Indukowalny znaczy daje się indukować, czyli daje się aktywować. A konkretnie przez to przede wszystkim uszkodzenie tkanek i różnego rodzaju infekcje. W tym momencie COX-2 zaczyna produkować różnego rodzaju substancje prozapalne, które będą oddziaływać na ciało w szeroki sposób. Będą powodować m.in. zaczerwienienie właśnie tkanek, za to odpowiada ten enzym COX-2 i te substancje prozapalne będzie zwiększać wrażliwość receptorów bólowych. Właśnie od nich między innymi zależy nasze przetrwanie. Musimy wiedzieć, że coś boli, że coś jest szkodliwego, bo inaczej, jeśli nie będziemy mieć po prostu potem tej informacji wdrożonej do głowy, to będziemy doprowadzać do tej sytuacji ponownie. Jest taka ciekawostka, którą się muszę z Wami jak zawsze podzielić, że co ciekawe, osoby, które cierpią na nieodczuwanie bólu, taką przypadłość medyczną, żyją najczęściej bardzo krótko, bo no właśnie, ich ciało tak naprawdę nie ma w żaden sposób informacji zwrotnej z otoczenia, że cokolwiek robią jest złe. Także jest zbyt duży nacisk na przykład na nogę i tak dalej, więc te osoby bardzo często odnoszą różnego rodzaju kontuzje, obrażenia i generalnie mają to do siebie, że nie żyją specjalnie długo. Natomiast wracając do enzymu COX-2, również on będzie właśnie odpowiadał za podwyższenie temperatury ciała. Wiemy już więc, że mamy ten enzym COX-1, COX-2 i właśnie na nie będą działać różnego rodzaju substancje aktywne z tej grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych. Jak się ma do tego oleokantar? Nie zdziwię Was, jeśli powiem, że oleokantar będzie działać właśnie jako inhibitor zarówno COX-1, jak i COX-2. I inhibitor nieselektywny, to znaczy właśnie robi to w sposób niewybredny, po prostu będzie blokować COX-1 i COX-2. Natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o analizę porównawczą? To znaczy, jeśli weźmiemy sobie ibuprofen i weźmiemy sobie oleokantar, to który z tych związków będzie bardziej hamować te enzymy COX-1 i COX-2? I co przynajmniej dla mnie było szokujące, to okazuje się, że oleokantar w identycznym stężeniu będzie cechować się większą inhibicją tych enzymów COX-1 i COX-2 niż ibuprofen. Chociaż, jak zaraz zobaczycie, jest tu jedno ale. Jeśli spojrzymy sobie na porównanie oleokantaru z ibuprofenem w stężeniu 25 mikromoli z jednego badania, to zauważymy, że stopień inhibicji COX-1 i COX-2 przez oleokantar był prawie 3-krotnie większy niż ibuprofenu. I z jednej strony, patrząc na samą tą informację, można się zachwycić i powiedzieć, kurde, oleokantar działa lepiej niż ibuprofen i tutaj niektórzy mogą dokonać skoku logicznego, więc oliwa z oliwek automatycznie działa lepiej niż ibuprofen, ale nie jest to aż tak łatwe. Natomiast zanim dojdziemy do wyjaśnienia po prostu tej zawiłości, trzeba jeszcze podkreślić, że no właśnie, wiemy, że hamowanie choćby tego enzymu COX-1 będzie prowadzić do ograniczenia produkcji śluzu w żołądku i jest szkodliwe. I teraz, czy oliwa z oliwek wykazuje takie właściwości? Nie. Ale czemu? Rozwiązaniem najprawdopodobniej jest działanie na kolejną ścieżkę, która nazywa się 5-LOX. 5-LOX to inaczej 5-lipooksygenaza. I jest to alternatywna ścieżka, która będzie aktywowana w momencie, w którym będziemy blokować te enzymy COX-1 i COX-2. Bo, no właśnie, łatwo zauważyć, jeśli będzie patrzeć się na badania dotyczące oliwy z oliwek czy oleokantaru, że nie mają one skutków ubocznych, które mają leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych. I jakie jest najlepsze wyjaśnienie tego? Najlepsze wyjaśnienie jest właśnie takie, że w momencie, w którym będziemy blokować enzym COX-1 i COX-2, to będziemy przekierowywać różnego rodzaju efekty uboczne w ścieżkę 5-LOX, bo ona nie jest blokowana generalnie przez te leki. Natomiast 5-LOX, ta 5-lipooksygenaza jest również blokowana przez oleokantar, co właśnie czyni tą substancję, bym powiedział, wyjątkową. Na czym polega kłopot, jeśli chodzi o 5-LOX? Generalnie, jeśli cofniemy się do tych enzymów COX-1 i COX-2, my wiemy
z różnego rodzaju badań mechanistycznych, że będziemy produkować substancje prozapalne, o których wcześniej mówiłem, czyli prostaglandyny z kwasu arachidonowego. Dla przypomnienia, to jest ten kwas, który znajduje się na potędze m.in. w różnego rodzaju syfiastych olejach roślinnych typu oleje słonecznikowe, rzepakowe. Więcej kwasu arachidonowego to jest większa baza potencjalnie do produkcji prostaglandyn. Natomiast co dzieje się, kiedy będziemy blokować, będziemy wprowadzać inhibicję enzymów COX-1 i COX-2? Ten kwas arachidonowy nie jest wtedy taką zagubioną sierotą, on jest w stanie przypałętać się właśnie do 5-LOX, czyli 5-lipooksygenazy. I tam z kwasu arachidonowego z kolei, i będzie go więcej, bo enzymy COX-1 i COX-2 są zablokowane, będą produkowane leukotrieny. I tu powstaje właśnie kłopot, bo leukotrieny generalnie są bardziej prozapalne niż m.in. histamina. One będą powodować większy obrzęk tkanek, będą powodować większe przyciąganie komórek układu odpornościowego. I jeśli wiemy na przykład, że one będą przyczyniać się m.in. do obrzęku, ale skurczy, to łatwo sobie wyobrazić, co będzie się działo u osób, które mają choćby różnego rodzaju alergie albo mają astmę. W tym momencie skurcz oskrzei może być nasilony i oczywiście jest to jeden ze skutków ubocznych potencjalnych niesterydowych leków przeciwzapalnych. Natomiast tutaj podsumowując jeszcze raz, oleokantal nie blokuje tylko i wyłącznie w sposób nieselektywny enzymu COX-1 i COX-2, ale również 5-lipooksygenazy, czyli 5-LOX. Ibuprofen sam z siebie w identycznym stężeniu co oleokantal wprowadza mniejszą inhibicję, średnio 3 razy mniejszą enzymów COX-1 i COX-2 niż oleokantal i jednocześnie nie jest w stanie wprowadzać inhibicji 5-LOX. Wspominałem natomiast już dwukrotnie, że jest jedno ale. To znaczy, mimo że oleokantal działa lepiej niż ibuprofen, to pojawia się jeden kłopot. W identycznym stężeniu oleokantal działa lepiej, ale ciężko jest osiągnąć to stężenie oleokantalu po prostu w oliwie z oliwek. Więc oliwa z oliwek będzie miała najczęściej, w zależności od rodzaju, tyle oleokantalu, co parę procent takiej dawki 200 mg ibuprofenu. Można ona sięgać 2, 3, 4, może 5% w najlepszym przypadku. Innymi słowy, nawet jeśli oleokantal działa lepiej, tak jak mówiliśmy, średnio powiedzmy 3 razy lepiej, to wciąż nie będzie on się równał potencjalnie dawkom ibuprofenu. To nie oznacza, że nie ma korzyści, jak zobaczycie. To oznacza, że możemy mieć jakąś część z korzyści z brania ibuprofenu, spożywając samą oliwę z oliwek, ale bez efektów ubocznych. Trzeba zawsze pamiętać, że mamy właśnie, tak jak wspominałem na początku odcinka, różne inne zastosowania i korzyści z brania z oliwy oliwek. Oczywiście mówiliśmy do tej pory o badaniach mechanistycznych, natomiast jak często powtarzam na kanale, czy nas interesują koniecznie badania mechanistyczne, badania na zwierzętach, czy też może badania na ludziach, jeśli takimi dysponujemy? Oczywiście badania na ludziach zawsze będą dla nas najważniejsze. I w 2015 roku, więc już ponad 10 lat temu, wyszła metaanaliza i przegląd systematyczny sprawdzający, jak będzie działać właśnie oliwa z oliwek na różnego rodzaju markery stanów zapalnych i tam skupiono się głównie na CRP, a więc białku reaktywnym C i IL-6, więc interleukinie 6. Wszystkie takie klasyczne, bym powiedział, markery stanów zapalnych. W sumie to badanie przeanalizowało 30 badań i ponad 2000 uczestników i pokazano, że średni spadek białka reaktywnego C wynosił 0,64 u osób biorących oliwę z oliwek, natomiast spadek poziomu interleukiny 6 wynosił odpowiednio 0,29. To właśnie w tym badaniu pokazano, że za ten efekt odpowiadają m.in. frakcje fenolowe, do których należy oleokantal. Jeśli chodzi o ilość spożywanej oliwy z oliwek, to jak to bywa z metaanalizami, one grupują jakby wnioski płynące z wielu innych badań, w tym przypadku podkreślam jeszcze raz 30 innych, aby zwiększyć moc wnioskowania statystycznego, natomiast w każdym badaniu używa się innej ilości oliwy z oliwek. Jeśli przejrzy się treść tej metaanalizy, to generalnie stosowane dawki, jeśli chodzi o tą oliwę z oliwek, dawki oczywiście w cudzysłowie, to od 15 do 50 ml dziennie. Więc w zależności od tego, jak ktoś chce patrzeć, to mogło być od jednej w około
okolicy 1 łyżki stołowej do nawet 2,5, może 3 łyżek stołowych. Oczywiście to też poniekąd zależy od samej łyżki stołowej. Jak zawsze bardzo mocno podkreślę, że skala efektu dowolnej interwencji, czy to ona jest dietetyczna, czy to ona jest farmakoterapią, będzie zależeć od linii bazowej. Im gorsza linia bazowa, im gorszy czyjś stan zdrowia, im bardziej na przykład rozdmuchane te markery stanów zapalnych, tym większych efektów można się spodziewać. Im lepszy stan zdrowia, tym mniejszych efektów można się spodziewać. Właśnie w tym ostatnim filmiku o EVO, czyli ten Extra Virgin Olive Oil, który nagrywałem, mówiłem, że oliwa z oliwek jest w stanie obniżać poziom lipoproteiny LDL. Natomiast te zmiany, one nie są duże. U większości osób mogą wynosić od 15-20 mg na decylitr. Nic tak naprawdę mocno znaczącego. Ale na przykład jedna pani mi napisała, że zaczęła eksperymentować właśnie z 2 łyżkami tej oliwy z oliwek, którą reklamowałem Numa, i spadek tej lipoproteiny LDL u niej był ponad 40. Natomiast był ponad 40, ponieważ sam poziom wyjściowej lipoproteiny LDL był wyższy, więc zawsze należy o tym pamiętać, tak? To, jakiego efektu, jakiej skali efektu będziemy się spodziewać, będzie zależało od tego, jaka jest nasza linia bazowa. I to nie tyczy się tylko i wyłącznie oliwy z oliwek, ale dowolnej interwencji. Wiedząc, jak oliwa z oliwek, czy oleokantal znajdujący się w tym Extra Virgin Olive Oil oddziaływuje na stany zapalne, nie powinien dziwić kolejny efekt. Bo w kolejnym badaniu z roku 2017 pokazano, że spożywanie właśnie Extra Virgin Olive Oil jest w stanie zmniejszać aktywność białek adhezyjnych VCAM1 i ICAM1, czyli ICAM1, o których mówiłem wielokrotnie, ale będę nieustannie przypominał, bo one są jednymi z kluczowych białek w procesie powstawania, czy patogenezy, mówiąc ładnie, miażdżycy. Bo co robi VCAM1 i ICAM1? One mają to do siebie, że w momencie, w którym będą aktywowane, będą pomagać wchłaniać hipoproteiny LDL przez makrofagi. I szczególnie oczywiście kłopotliwe będą tutaj utlenione hipoproteiny LDL, co będzie powstawać m.in. w przypadku stanów zapalnych. Natomiast VCAM1 i ICAM1 również będą w stanie przyciągać monocyty, czyli im większa aktywność tych białek adhezyjnych, tym więcej monocytów w krwiobiegu będzie przyciąganych do śródbłąka tętnic, gdzie znajdują się te białka adhezyjne, i wtedy monocyty są w stanie tam wejść do tego śródbłąka i następnie przejść cały szlak konwersji między innymi do makrofagi, a jeśli dzieją się te procesy miażdżycowe, to kończymy tutaj na komórkach piankowych. Jak aktywowane są te białka VCAM1 i ICAM1? Jeden z takich głównych sposobów aktywacji to są właśnie różnego rodzaju molekuły prozapalne, w tym właśnie białko reaktywne CRP. Więc w tym właśnie badaniu z 2007 roku pokazano, że spożywanie EVO będzie w stanie zmniejszać aktywność tych białek adhezyjnych VCAM1 i ICAM1 poprzez zmniejszenie oczywiście poziomów białka reaktywnego CRP i interleukiny 6. Nie bez powodu podkreślałem wielokrotnie, że oliwa z oliwek może być traktowana jako takie funkcjonalne lekarstwo, dietetyczne lekarstwo, to znaczy rzeczywiście, jeśli ktoś ma oliwę z oliwek dobrej jakości, to można sobie trzaskać łyżeczki tego dziennie i jest to w stanie pomóc. Czy jest to jedyne rozwiązanie? Nie, oczywiście. Na kanale poruszałem wiele różnego rodzaju innych interwencji, które mogą się sprawdzić, ale to jest oczywiście jeden z nich, szczególnie jeśli komuś odpowiada taka interwencja dietetyczna smakowo, to tym lepiej. Bo długofalowy sukces zawsze będzie zależeć od tego, czy my jesteśmy w stanie wprowadzić daną zmienną, dany element do diety i go utrzymać. Co oczywiście tyczy się również samej diety. Sama aktywność oleokantalu i samej oliwy z oliwek jest dużo szersza niż to, co wymieniłem. Mogę wrzucić taką piękną planszę, którą wziąłem z jednego z badań, które cytowałem, które pokazuje dużo szerzej, że ogólnie oliwa z oliwek będzie działać na wiele różnego rodzaju markerów stanów zapalnych, m.in. interleukinę 1 beta, nie tylko na te, które wymieniłem w tym odcinku. Ostatnie badanie, które warto przytoczyć, to wpływ potencjalny spożywania oliwy z oliwek na agregację płytek krwi i porównanie tego działania właśnie z ibuprofenem. Jest to o tyle fascynujące i ważne, że jedna z tych przyczyn powstawania incydentów sercowo-naczyniowych to jest zbyt duża gęstość krwi. I każda osoba, każdy z Was, kto miał już nieprzyjemność odczucia takiego incydentu sercowo-naczyniowego, wie, że jednym z klasyków to jest po prostu dostanie akardu czy różnego rodzaju innych leków, które mają zmniejszyć krzepliwość krwi. Bo oczywiście ta krzepliwość może być
mierzona i objawiać się na różne sposoby, a jeden z klasyków to jest właśnie nadmierna agregacja płytek krwi. I to właśnie badano w tym badaniu. Porównano w nim, jak spożywanie 40 ml, czyli bardzo niewielkiej ilości trzeba podkreślić, możemy liczyć, że 15 ml oliwy z oliwek to jest 1 łyżka stołowa, więc porównano w nim 40 ml spożywanej oliwy z oliwek tygodniowo, czyli nawet nie 3 łyżki stołowe tygodniowo, do spożywania 400 mg ibuprofenu. Bym powiedział, dosyć niesprawiedliwe porównanie, ale efekty były bardzo ciekawe. Mimo że było tylko 9 osób, to było to badanie randomizowane i crossover, czyli z zamianą grup badawczych, czyli jedna grupa, która stosowała jedną interwencję, potem trafiała do drugiej grupy i stosowała inną interwencję. Warto również podkreślić, że sprawdzano tam 3 typy oliwy z oliwek. Pierwszy rodzaj oliwy z oliwek zawierał mało tyrozoru i stosunek oleacyjny do oleokantalu wynosił 1:2. W drugim rodzaju oliwy z oliwek było mało tyrozoru i stosunek oleacyjny do oleokantalu wynosił 2:1 i ostatni rodzaj zawierał przewagę tyrozoru. Jaki był efekt? Niesamowicie ciekawy. Generalnie, mimo że spożywanie tej oliwy z oliwek, tak jak mówiłem, było bardzo niewielkie, bo podkreślam jeszcze raz, nawet nie 3 łyżki stołowe tygodniowo, to u 5 z 9 uczestników wykazano hamowanie agregacji płytek krwi o 25%. To jest pierwsza ciekawa wiadomość. Druga była taka, że z tych 3 typów oliwek zdecydowanie wyszło, że im większa zawartość właśnie oleokantalu, tym większe było hamowanie agregacji płytek krwi. Natomiast dosyć szokujące wręcz, bym powiedział, przynajmniej dla mnie, było porównanie spożywania tej ilości oliwy z oliwek z tą dawką ibuprofenu. Trzeba podkreślić, też spożywanej raz w tygodniu. Ten szokujący wniosek brzmiał tak. Skuteczność była zbliżona do leku. Zaobserwowany stopień hamowania płytek był porównywalny do efektu wywołanego przez 400 mg ibuprofenu. Co jest niesamowicie ciekawe, bo okazuje się, że no właśnie, tak jak mówiłem, dobre jedzenie, w tym przypadku na przykład oliwa z oliwek, jest w stanie być funkcjonalnym dodatkiem do naszej diety, który może bezpośrednio oddziaływać na nasze zdrowie, a na pewno smaczniej jest po prostu spożyć sobie oliwy z oliwek niż łykać ibuprofen. I oczywiście plus jest taki, że oliwy z oliwek można spożywać codziennie, więc ten efekt będzie najzwyczajniej w świecie się kumulował, albo nawet możemy spojrzeć na to w ten sposób, dawać nam taką stałą czy permanentną tarczę, która będzie chronić nas przed właśnie nadmiernym zagęszczaniem krwi. O samym oleokantalu tak naprawdę można dosyć dużo mówić, bo jeśli spojrzy się na badania, które odbywają się w odniesieniu do tego związku, jest ich naprawdę mnóstwo i efekty są ciekawe. Testuje się tą substancję między innymi w odniesieniu do nowotworów. Testuje się ją a propos różnego rodzaju chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera i między innymi zmniejszania powstawania tych splotów neurofibrylarnych, choćby białka tau. Jeśli interesuje Was ten temat, to dajcie znać, być może omówię go w przyszłości. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Czy macie jakieś ciekawe obserwacje, jeśli chodzi o spożywanie oliwy z oliwek i jej stosowanie, szczególnie we własnym życiu lub właśnie między innymi w diecie Waszych bliskich. Ja jak zawsze postaram się być obecny w sekcji komentarzy przynajmniej przez chwilę, żeby, no cóż, czuwać, tak? Ja to zawsze nazywam moimi dyżurami i odpowiedzieć na jak największą ilość pytań, na które odpowiedzieć mogę. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratorium językowe, gdzie pokazuję, jak opanować dowolny język z dowolnej rodziny języków, bo jest to system uniwersalnych, samodzielnie, aby przestać wydawać non-stop pieniądze na korepetytorów, książki językowe, aplikacje i tym podobne. Kurs Experts Incubator, a więc kuźnia ekspertów. W tym kursie pokazuję z kolei, jak można samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie oraz wdrażać je m.in. w praktykę. Idealne dla uczniów, studentów, maturzystów przyszłych i bieżących już wprawdzie nie, ale osób również, które nienawidzą swojej pracy, chcą ją zmienić, ale nie mają jeszcze umiejętności, aby tego dokonać. Dla osób, które kochają swoją pracę i potrzebują po prostu czegoś, żeby, no właśnie, dostać upragniony awans czy podwyżkę, a często wtedy właśnie trzeba przyswoić dodatkowe informacje. Oraz dla osób choćby takich, które chcą jak najwięcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. I na koniec oczywiście kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak między innymi diagnozować telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy te włosy potrafią kępkami wypadać między innymi poprzez stany zapalne i tym samym powstrzymać go. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, aby mieć spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Pod tym wszystkim bonusowe ciekawostki
ciekawostki dotyczące się odcinka, a pod tym wszystkim literatura naukowa. W sekcji z opisem, czy w opisie filmiku z kolei znajdziesz m.in. różnego rodzaju kody zniżkowe na produkty partnerów kanału. Zawsze powtarzam, że to jest najlepszy sposób, żeby wesprzeć kanał tak naprawdę z korzyścią dla siebie, bo możesz wykorzystać właśnie taki kod i dostać zniżkę, a ja też dostaję od tego jakąś działkę. Z kolei nad tym wszystkim znajdziesz link do mojego newslettera, można go kliknąć i wprowadzić swój adres mailowy. Tam z kolei będę wysyłał newslettery związane z m.in. drugą częścią mojej działalności, a więc m.in. poprawą pamięci, nauką języków obcych, czy też poprawą produktywności, ale o tym będzie osobny filmik. Również niedługo, bardzo niedługo zaczynam publikację newslettera, który będzie nazywać się Kroniki Ciała i Pamięci, który będzie swoistą hybrydą dotyczącą m.in. właśnie pamięci, produktywności, lepszego myślenia oraz m.in. diety i medycyny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będę osobno o tym informował właśnie tutaj na kanale. Na koniec, jeśli interesują Cię wszystkie te informacje, albo przynajmniej ich część, które podałem w filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat to 40 zł miesięcznie i można zapisać się nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 200 poprzednich. Również dla patronów jest dostępne osobne forum oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam, no właśnie, najciekawsze badanie tygodnia, które mi wpadło w ręce. Idealne do osób, które nie mają jakby dosyć tych wszystkich informacji, którymi dzielę się tutaj na kanale. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i towarzyszenie mi i do usłyszenia w następnym.